Cześć, witam Was we vlogowy wtorek. Jeśli nie wiecie, co to jest vlogowy wtorek, to się nie przejmujcie, to dlatego, że właśnie to wymyśliłam. Coraz bardziej jasne staje się, że nie hoduję już kotów. Między innymi dlatego, że jest tak napisane na moim profilu hodowlanym na Facebooku. I coraz częściej pada pytanie dlaczego. I tak naprawdę jest milion małych powodów dlaczego i kilka dużych. Dlatego też unikam trochę odpowiedzi na to pytanie. Bo nie zawsze chce mi się wchodzić w szczegóły i wyłuszczać każdy powód, dla którego nie hoduję już kotów, a z drugiej strony podając jeden, a pomijając inne, czuję się trochę tak, jakbym kogoś okłamywała. Postanowiłam jednak teraz zebrać 4 główne powody i opowiedzieć o nich w tym vlogu. Powód pierwszy, który równie dobrze mógłby być jedynym. Nie mam na to pieniędzy. Ale spokojnie, zanim zgłosicie mnie do opieki społecznej albo TOZ-u, to od razu wyjaśnię, że tak naprawdę to mam pieniądze. Tylko po prostu nie zarabiam żadnych nowych pieniędzy. Jak pewnie zauważyliście, kiedy zaczęłam nagrywać filmy, byłam w ciąży. Teraz już nie jestem, więc dosyć oczywiste jest to, że mam małe dziecko. Dziecko było bardzo upragnione i poprzedzone planem, który zakładał, że odłożę jak najwięcej pieniędzy, żebym mogła jak najdłużej być z nim w domu, jednocześnie nie martwiąc się, czy mam z czego zapłacić rachunki. I doskonale zdaję sobie sprawę, że moje dziecko jest już w takim wieku, w którym inne dzieci chodzą do żłobka, a ich rodzice do pracy, ale nie wiem, czy jest Wam znane takie pojęcie jak pieluszkowe zapalenie mózgu. U mnie jest ono permanentne i nieuleczalne. Będę siedziała z Rysiem w domu tak długo, jak to będzie możliwe, bo go po prostu uwielbiam i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Żyję więc teraz w dużej mierze z oszczędności i chociaż nie brakuje mi pieniędzy, to muszę nimi po prostu bardzo rozsądnie gospodarować. A hodowla kotów jest droga, nawet jeżeli wszystko idzie po naszej myśli. A co dopiero, jeżeli coś pójdzie nie tak. A ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że coś idzie nie tak, a ja podejmując decyzję odnośnie zdrowia kotów, muszę brać pod uwagę, jakie wyjście jest korzystne finansowo. Dlatego podsumowując, to nawet nie jest tak, że mnie nie stać na hodowanie kotów. W zasadzie to bardziej jest tak, że nie wiem, czy mnie stać na hodowanie kotów. A skoro nie wiem, to nie hoduję. I tyle. Drugi powód to koty. Aurelka jest kastratką. Tula ma już 7 lat, urodziła 4 mioty i uważam, że zasłużyła już na emeryturę. Beren nie był super szczęśliwy jako reproduktor. Jeżeli mam być szczera, to my też byliśmy coraz mniej szczęśliwi z Berenem jako reproduktorem. A Arda bardzo źle zareagowała na próbę tymczasowej kastracji hormonalnej. A więc wszystkie 4 moje koty nagle stały się kastratami. A ja bardzo je kocham i nie wyobrażam sobie, żebym miała któregoś z nich oddać. Zwłaszcza, że są ze sobą bardzo zżyte. Na kolejnego kota przy obecnym metrażu nie mam warunków. A mieszkania nie zmienię ze względu na to, o czym mówiłam w punkcie poprzednim. Punkt trzeci to stres. Kiedy jesteś hodowcą, jesz stres na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorek, na kolację. A kiedy wieczorem włączasz sobie serial na Netflixie, to podjadasz sobie stres jako przykąskę. Kiedy jesteś hodowcą, w Twoich żyłach płynie stres. A na pewno jest tak, jeżeli jesteś mną i jesteś hodowcą. Jeżeli macie jakiegoś zwierzaka i jesteście typem człowieka, który bardzo się wszystkim przejmuje, to myślę, że mnie zrozumiecie, bo ja jestem właśnie takim typem. Rzecz w tym, że oprócz tego, że mam swoje 4 koty, to mam też bardzo dużo kotów, które mieszkają u innych ludzi. Ja tak to właśnie czuję. Nie chcielibyście wiedzieć, w jakim jestem stanie, kiedy wyślę do kogoś maila z zapytaniem, co tam słychać u kota, a ten ktoś akurat na przykład wyjechał na wakacje i przez 2 tygodnie mi nie odpisuje. Nie chcielibyście wiedzieć, co dzieje się w mojej głowie. Wiem, że zabrzmiało to trochę psychopatycznie, ale tak po prostu jest. Punkt 4. Przy ostatnim porodzie, który odbierałam, straciłam 2 kociąt. I chociaż ta zdroworozsądkowa część mnie mówi mi, że w hodowli tak po prostu bywa. Czysta statystyka, nie wszystkie kocięta przeżywają. To jest też ta druga, emocjonalna. Dużo silniejsza część mnie, która mówi nie. Nie będą w mojej hodowli umierały kocięta. Jeżeli nie będą się też rodziły, w porządku, ale nie będą umierały. Po prostu nie jestem gotowa na to, żeby oczekiwać kolejnego porodu, mając ciągle w pamięci te 2 kociątka, które nie przeżyły poprzedniego. Być może niektórzy pomyślą w tym momencie, że to bardzo niedojrzała postawa, że jestem zbyt emocjonalna, że za bardzo się przejmuję, że nie nadaje się na hodowcę. I mają rację, ja też tak teraz czuję. Nie nadaje się na hodowcę. Po prostu czuję, że w tym momencie to nie jest dla mnie. Nie dam rady. Za bardzo wszystko biorę do siebie i traktuję wszystko zbyt emocjonalnie. Dlatego postanowiłam zrezygnować z hodowli. Przynajmniej na jakiś czas. Muszę po prostu odpocząć. Spróbowałam hodowli kotów i bardzo się z tego cieszę. Wiele mnie to nauczyło. Bardzo mnie rozwinęło.
Nie mówię też, że przestałam hodować koty na zawsze. Może kiedyś na innym etapie życia poczuję się znowu na siłach i do tego wrócę. Ale teraz po prostu czuję, że muszę odpocząć, nacieszyć się moimi kotami. No i mam też kilka książek do napisania. Ale o tym opowiem Wam innym razem. Do zobaczenia!